Dzisiejszy materiał, z uwagi na zawartą historię, nie jest przeznaczony dla dzieci oraz dla widzów o słabych nerwach. Z uwagi na opis domniemanych zdarzeń odradzamy oglądanie tym, których przeraża tematyka śmierci oraz drastycznych wątków z nią związanych. Pałac w Stawianach został wzniesiony w latach 1853-1854 dla spolonizowanego Niemca Ferdynanda Kalksteina herbu Kos, oficera powstania listopadowego oraz kawalera orderu Virtuti Militari. Gdy w 1940 roku do wsi wkroczyli Niemcy, zmarł ówczesny właściciel majątku Zygmunt Chłapowski. Jego śmierć przypisuje się temu, że z uwagi na konieczność wysiedlenia musiał opuścić ponad 100 hektarów ziemi, o które dbał i które rozwinął praktycznie od zera. W latach 90. XX wieku ziemię przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od tego czasu dwór jest opuszczony i popada w coraz większą ruinę. Jest z nami Klaudia z Urbexów. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć i czołem, kluski za stołem. Dokładnie, słuchajcie, jesteśmy w XIX-wiecznym pałacu wybudowanym dla pana Kalksteina. I nie chodzi o to, że to ten z Wiedźmina, alchemik, tylko po prostu taki Niemiec. Taki pan Niemiec. Klaudia, jak się czujesz na kolejną wspólną wyprawę? No, jestem O to chciałem bardzo, zapytać. bardzo podekscytowana. Tak, nasi widzowie też doceniają w zasadzie to, kiedy jesteś z nami, bo mówią, że potrzeba nam kobiecej ręki w naszych nagraniach. No i druga rzecz, było też bardzo dużo komentarzy, więcej Klaudii na filmach, także... Ale czytałam, że kobiety może są bardziej empatyczne, ale... Ale I tutaj jest seria kontrargumentów. to jest Klaudia. Cześć! Jej! Słuchajcie, to co? Wchodzimy pokazać wam ten pałac, bo jest bardzo ładny. Hubert odpali nagrywanie też. Dzień dobry. Powiem wam, że zawsze się boję mówić dzień dobry. Z pewnego prosklego względu, bo jeszcze usłyszę odpowiedź. Samo wejście. Tu już widać, że stały miejsca na prawdopodobnie gabloty, a nie szafy na ubrania. Jeśli tutaj były miejsca na gabloty, to można domniemywać w zasadzie, że jakieś trofea, to co właściciel tego pałacu chciał pokazać gościom przy wejściu. A jeśli chcecie zobaczyć, jak Hubert tą oto miotłą czarownicową zamiata, to zapraszamy na Instagrama. Owoce jego pracy. Tak, nie wyszło mu? Jak zwykle. Mówił, że w 30 sekund posprząta wszystko. Daliśmy mu minutę i tak nie podołał. No to co, idziemy zobaczyć dalej, co my tu mamy. Parkiet jeszcze w stanie całym. Ty, Widziałem. proszę bardzo. Zejdź mi z prawej ręki. Piec kaflowy. Słuchajcie, tu jest w ogóle bardzo dużo pieców kaflowych. Także się zachowały jeszcze. Cześć. Idziemy dalej? Kolejny piec kaflowy. I słuchajcie, no jest to, co żeśmy mówili. Zdobienia zrobiły. Tu były drzwiczki, podejrzewam, jakieś ładnie zdobione. I po prostu ktoś się uśmiechnął do nich w sposób, w który się uśmiechać nie powinien. Słuchajcie, miejsce zostało puste. O! Hubert Papiren. Ktoś próbował tu dokumenty palić? Mleko pełne. Punkt skupu. Czyli właścicielem był jakiś Mleczarz. Nie no, skup, ewentualnie nie. Wiesz, to mogły być jeszcze papiery kopelgierowskie. No, Bo to wszystko było później wzięte oczywiście pod Pegiera, nie? Agrorydzyna chyba? Znaczy wcześniej jeszcze rydzyna?
O, to wszystko są dokumenty te. Odmiany grochu siewnego. Proszę bardzo. O. Jakaś ulotka? 4 powody, by przyłączyć się do czegoś. Ja podejrzewam, że to jest coś z tyłu do tych plotek takich patentowych. Dołączanie się do jakichś, wiesz, dużych części korporacyjnych, coś takiego. Bardzo możliwe, no. Tych papierów to jest dużo. Czarna wstążka. Hubert mówił, że słyszał kogoś na dworzu, więc na szybko wyjdziemy sprawdzić. Ja tu w środku nikogo nie słyszę. Ino ptaszki. Wrażenie, że to są na dworze, nie? To moi drodzy, przejście było, to na co zapraszamy? Na odcinek. Paranormalny. Zobacz, Dokładnie. zobaczyłeś jak to jest. No, nie świeć mnie tą lampą, please. Słuchajcie, mówiliście, że Klaudia ma lepsze wyczucie od nas. Taki był wasz demand. W związku z czym, choć Klaudia, będziesz wybierać miejsce. W ogóle słuchajcie, tu jest tablica urbexerów. Tych, którzy ten pałac zwiedzali. Lepiej na czymś takim jak na ścianie. Tak. No rzeczywiście, masz rację, no. Także nie wiem, kto to wymyślił, ale Ale dzięki chyba Isa i Jurson. Iza. Podejrzewam, także Jurson, Iza, dobry pomysł. Lepiej tu jak na ścianie. W ogóle nie wiem, czy macie takie wrażenie. Ja już o tym mówiłem Klaudii i Hubertowi, jak żeśmy tu wchodzili. Ale w tym miejscu dziwi mnie wiele rzeczy. Podejrzewam, że to robota ludzka. Natomiast zobaczcie, w jak dziwnych miejscach i w jak dziwny sposób poustawiane są meble. Każdy jest powywracany po prostu. Tak. Byle nie w oryginalnej pozycji. Ja nie chcę powiedzieć, że coś nimi rzucało, nie? Ale po prostu to ułożenie jest takie dziwaczne. Dzwoń do elektrowni. Pająk. Klaudia, robisz urbex od takiego długiego czasu, już powinna się z nimi zakolegować. No nie, następny. Arachnofil. I grasz z ogniem. Pozwólcie, że ja wam nie pokażę tego pająka. Hubert sobie już go obczaił. Nie bierz go na rękę. Kurde. Nie. Miałbym misia. Z kim ja pracuję? Tu, gdzie są te dokumenty właśnie. Dokumenty pieckaflowe. To w ogóle coś jeszcze były jakieś plakaty na ścianach. Podejrzewam. Podejrzewam, że za czasów, jak to było już własności gospodarstwa domowego, to tutaj, znaczy gospodarstwa rolnego, to były tutaj biura. Biuro, nie? Blisko wejścia, poczekalnia. No rzeczywiście, logicznie. W ogóle bardzo fajnie tutaj widać różnicę pomiędzy jakimś tam rodzajem gospodarowania budowaniem. Bo nie we wszystkich pałacach, które mamy okazję zwiedzać, są miejsca albo były piece kaflowe w zasadzie w każdym kącie domu, nie? No. Tutaj zobacz, że piece kaflowe są wszędzie w zasadzie. Tylko zauważ też, że tutaj nie masz nigdzie miejsc, gdzie mogło być prowadzone wiesz, centralne, nie? Grzewanie. Tak. Więc ja podejrzewam, że tutaj kwestia bardziej, że nie doszło do zgody na nowocześnienie miejsca. Normalnie i się przestraszymy. Chociaż Słuchaj, ja już byłem przygotowany do tego, żeby to łapać jakoś. Zaczęło ci wylać. Przestańcie gadać. Czy jesteś tutaj z nami? Czy razem z nami przechodziłeś po tym pałacu? Jeśli tak, zaświeć proszę te 3 lampki, tak jak przed chwilą.
Jasna odpowiedź. Klaudia? Tylko dużo ciszy. Czy jesteś na piętrze? Lub pod nami? Jeśli tak, zaświeć lampki na urządzeniu, które trzymam w lewej ręce. Przychodzimy tutaj w pokoju. 3. To brzmi jak szuranie, jak stukanie. Teraz tak. Stuki szurnięcia. Czyli potwierdzasz, że jesteś nad nami. Jeśli tak, zaświeć jeszcze raz lampki na urządzeniu, które trzymam w lewej ręce. Nie wiem jak wy, Zaświeciło na 3. jak staliśmy, Znowu 3. jak staliśmy tam, nie? No. Cały czas jakby miałem to chęć odwrócenia się właśnie gdzieś w tym rejonie, nie? Jakby ta część tak odtąd w tamtą stronę. To idźmy za twoim po prostu instynktem. Czy jest tutaj cokolwiek, od czego chcesz nas odciągnąć? A mówię szczególnie o białym piecu kaflowym. Jeśli tak, zaświeć 3 lampki na tym urządzeniu. Mhm. Ten piec, biały piec kaflowy, gdzie nie wymontowano jeszcze tych bocznych nawiewów. Tamten. Tak, tamten, tam. Tak, to za każdym razem, kiedy przechodziliśmy, to wiesz, mnie tak w niego. No. Czy w tym piec, patrz, Myślisz, że kogoś tam spalono? Nie są. 3. Co? Czy został tam ktoś spalony? Jeśli tak, zaświeć proszę lampki na urządzeniu, które trzymam w lewej ręce. Mignęło do 4 i zgasło. Czy spalono tam... Noworodka. Tak, 3. Jakoś tak dziecko mi od razu przyszło do głowy. 3, 4. Czy możemy do tego pieca podejść? Tak, 4. Gdzie był ten piec? Tam. W lewo, nie? Prawo. No, znaczy, tak, teraz tak. To drugie prawo. To drugie prawo. Czy dusza tego dziecka, tego noworodka, którego tutaj spalono w tym piecu, czy ona dalej tutaj jest? Jeśli tak, zaświeć proszę lampki na urządzeniu, które trzymam w lewej ręce. Tego się nie spodziewałem na dzień dobry. Ale lekko błyska 2. O, właśnie tu. 3. 5. Czyli to jest to miejsce, w którym, tak jak mówisz, spalono noworodka. Jeśli tak, zaświeć proszę 3 lampki na tym urządzeniu. 3. 4. Zaczyna się robić ciężko. Widać po Klaudii. Czy był to ktoś z twojej rodziny?
Czy było to dziecko należące do służącej? Jeśli tak, zaświeć proszę lampki na tym urządzeniu. Nie. Czyli to było dziecko należące do twojej rodziny, bezpośrednio do twojej rodziny. Czy tylko mi piszczy uszy? Tak. 3. Czyli nie chcesz o tym mówić. Jeśli nie chcesz o tym mówić, my nie będziemy drążyć. Natomiast wiedz, że przychodzimy tutaj w pokoju, a nie po to, żeby cię oceniać, czy żeby cię piętnować za czyny, które stały się w tym domu. Chcemy tylko poznać jego historię. A może to ty lub... Może to ty spaliłeś lub spaliłaś to dziecko? Co jest? Po prostu emocje. 2. Nie. Czy jesteś kobietą? Jeżeli chcesz odpowiedzieć nie, odpowiedz na 2. Jeżeli nie chcesz 5. odpowiadać, odpowiedz na 0. 4. Czy ty byłaś matką tego dziecka? 3, 4. 5. Mam ciarki 5. 3. Czy zostałaś tutaj, ponieważ dalej nie możesz pogodzić się z utratą swojego dziecka? 3. Czy zrobili to, czy tobie zrobili to żołnierze? 3. Czy byli to żołnierze Armii Czerwonej? 'Czy w takim razie byli to żołnierze niemieccy? 3. Jeśli dobrze rozumiemy tę historię, weszli tutaj Niemcy, zabrali twoje dziecko, a następnie spalili je w piecu. W tym piecu... Ale mi obraz zaczął skakać, jak na niego nakierowałem. W tym piecu, obok którego stoimy. Czy to prawda? 5. Pięć. 3. Nie chcesz opuścić tego miejsca z racji tego, że jest tutaj miejsce, w którym straciłaś swoje dziecko? Jeśli tak, zaświeć proszę 3 światełka na tym urządzeniu. 3. Prawdopodobieństwo migania 3 lub więcej lampek, jak to poproszę, jest tak niskie, że przypadkowość w zasadzie tutaj przy tylu próbach Równie dobrze, że dawno byś był milionerem. stotka. Tak. Co do tego, że ci piszczy duszę, nie przejmuj się tym, to jest najprawdopodobniej kwestia tego, że zaczynasz wymuszać na sobie dużo mocniejsze odczuwania wszystkiego wokół, przez co też inaczej ci zaczyna, wiesz, szumyć. Z tego, co widziałem przed chwilą, bo chciałem was nagrać, jak sobie rozmawiacie, ale jak Hubert zaczął mówić, że masz się tym nie przejmować, to zaczęły świecić 3 lampki. Ciężko nie przejąć się takimi zbrodniami, tak? Zwłaszcza Tak. jeśli chodzi o te zbrodnie wojenne, czy jakiekolwiek małe dzieci. Czy po tym, kiedy ciebie skrzywdzono w postaci odebrania ci dziecka,
Czy również twoje życie zostało zakończone przez oprawców? Jeśli tak, zaświeć proszę lampki na tym urządzeniu. Czy zostałaś zastrzelona na miejscu, tak jak stałaś, po tym, kiedy skończono pozbywać się śladów na kaźnie twojego dziecka? 2, czyli nie. Czyli nie została zastrzelona. Czy spotkał cię los dużo gorszy niż strzał? Czy przez jakiś czas jeszcze cię maltretowano, robiono ci krzywdę? 3. Czyli nie odeszłaś od strzału, a tak jak myślałem, z wycieńczenia. Po prostu skończyli się bawić, więc 3 i to mocne. Nie jesteśmy tu po to, żeby oceniać twoją historię, ale głęboko ci współczujemy, jeśli to była prawda. Żaden człowiek nigdy nie powinien być ani świadkiem, ani uczestnikiem w jakikolwiek sposób takiej zbrodni. Czy zostałaś tu po to, żeby większość czasu jeszcze, które masz w wieczności, spędzić razem ze swoim dzieckiem? 3. Przygasł mi telefon. Znaczy przygasł, w sensie wyciemnił mi się ekran. Patrz. On był jasny przed chwilą. Czekaj, a teraz? Jest to samo? Tak. Okej. A teraz? Dalej mam taki jakby, nie umiem ci tego określić, ale jakiś taki dziwny obraz jest. Czy pobierasz 3. Czy pobierasz w tym momencie energię z urządzenia Pawła, aby móc odpowiadać na pytania? Nie, w ogóle obraz w tle mi się tak, ale w ogóle obraz w tle mi się rozjeżdża. Zobacz, kuknij do mnie. No, Widzisz? jest takie jakbyś Jest nagrywał- mętny. Jeżeli potrzebujesz tej energii, to możesz dalej ją pobierać, jakby z nami się komunikować, ale nas 5 nie można i cię zaczął mi się obraz. Czyli znowu zaczyna pobierać. Rozumiem, że podeszłaś do nas bliżej. Dlatego widzę w tym urządzeniu, które trzymam, że kolory są mniej wyraźne. Rozumiem, że jesteś obok nas. Przez chwilę mi pulsował obraz. Tak. Słyszeliście to? Jakby się coś ruszyło. Nie miałam takiego prawa. To są małe komórki. To są takie przesunowane komórki. Odjęło mi mowę. Powiem wam. No, słychać było w głosie, że też brakuje ci po prostu... Wiesz dlaczego? I teraz pewnie wy jako widzowie już się to domyślacie, że jeśli ta historia jest prawdziwa, to zobaczcie jaka tutaj jest mała dziura na... Wiem o czym mówisz. Żeby ono 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Nawet nie chodzi. Jak powiedziałeś, to się uspokoiło po prostu. Wszystko mi się zjeżyło po prostu. Czy próbujesz się podzielić z nami swoimi odczuciami związanymi z tym pomieszczeniem? 3. Znaczy nie, chodziło mi, że każdy z nas odczuwa inne uczucia. Okej. No ja na przykład czuję niepomierny gniew. Jestem po prostu zły. Klaudia? Przerażona jestem. Po prostu to było... Niedowierzanie, niepotrafienie zrozumienia tego, jak można zrobić takie coś. Czy dobrze odczuwamy? 4. Czyli jeśli dobrze rozumiemy twoją historię, jeśli dobrze żeśmy to zrozumieli, ty jesteś tym duchem, czy takim duchem, który jako matka cierpi, więc resztę emocji dałaś odczuć nam, żebyśmy my mogli poczuć, jakie emocje również tobą targały? Trzy. Czyli ona dla siebie zostawiła cierpienie, nam dała wszystko inne.
z nami podzieliła się wszystkim innym w zasadzie. I też jest do tego wytłumaczenie, dlaczego w ten sposób. Bo cierpienia nie jesteś w stanie przekazać jakby wiesz, Tak. na drugą osobę. Tym bardziej, że my go nie zrozumiemy. To nie jest coś, co my kiedykolwiek w życiu doświadczyliśmy. Wiesz. Nie. Gniew, niedowierzanie. Żadne z nas. Takie rzeczy mogliśmy Tak. odczuć, ale nie byliśmy w stanie przeżyć tego, co tak naprawdę... Utraty dziecka. Tak. Żadne z nas tego nie przeżyło. Nie rozumielibyśmy tego odczucia. Nie. Nawet gdyby ono się pojawiło. Ale ja będę mówił i tak trzymam, żebyście widzieli, bo jak mówimy, to w ogóle czasami pokazuje trójkę. Ja widziałam nawet piątkę nagrane. Zaczął tak szaleć. Wiecie, o co mi chodzi, że na przykład ja jestem bardzo zły z jakiegoś powodu i czuję taką złość, że wiesz, gdyby ta osoba, która to zrobiła, stanęła przede mną, wziąłbym młotek i... Wybił pierwszy pomysł z głowy. Mówiąc bardzo... Nie, ją bym tam do tej dziury schował. Ale wiesz, o co chodzi, nie? Takie zdenerwowanie, aż bardzo chamskie zdenerwowanie. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie, bo to ciężko przekazać, ale no ściska, aż złość ściska w klacie. Czuję, że mi gorąco nawet, nie? Ze złości. Więc to jest to uczucie, które jest we mnie. A uczucia straty dziecka, czy patrzenia, jak moje dziecko kona w zasadzie i tego, co robią mu później i myślenie o tym, że jak człowiek może, drugi człowiek może być do tego zdolny, to jest w ogóle abstrakcja dla mnie, nie? To jest coś, czego nie jesteś w stanie. Nawet W ogóle. jeżeli kogoś, wiesz, nawet jeżeli kogoś z członków rodziny straciliśmy... w Poczekaj taki chwilę. sposób, No mów teraz, bo byłem ciekawy, jak zamilkniemy, czy zacznie, wiesz, błyskać. Nie zaczęło. W każdym razie, no, to potrafimy odczuć smutek i tak dalej, ale to dalej nie jest to samo, kiedy ktoś traci swoje dziecko. Nie? Tak. To jest zupełnie inny jakby poziom. Nie będziemy cię okłamywać, że znamy to uczucie i współczujemy ci. Na pewno twierdzimy, że żaden rodzic nie powinien chować swoich dzieci. Tak. W ogóle jak o tym mówiliśmy, nie powinien. Tak. Jak o tym mówiłeś, że przedtem właśnie, to też 4 śmigała, nie? Jesteśmy wdzięczni za to, że tak sprawnie posługujesz się tym urządzeniem. Czy możesz przestać? Dziękuję. W każdym razie my się tutaj rozstawimy. Nie będziemy odchodzić daleko, bo ja bym chciał tutaj zostawić laser, MF-kę i jedno nagrywanie. I pójdziemy sobie kawałek dalej i tam spróbujemy z różdżkami tym razem od razu. Dobra, możemy iść. Czy tutaj też jest jakieś miejsce, w którym stała się tragedia? Jeśli tak, zaświeć proszę lampki na tym urządzeniu. Nie. Czy ten piec, przy którym teraz stoimy, jest dużo młodszy od tego poprzedniego? Nie? Kręci mnie w żołądku. Dlaczego? Nie wiem. Źle się czujesz? Nie. Zaczęło mi się kręcić, wiesz, jakbym miał wywrócić za chwilę. To nic pozytywnego. Nie. Chodźmy dalej zobaczyć. Czy jeszcze coś ciekawego mam zamówić? Jeśli jest jakieś pomieszczenie, w którym chcesz, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, to wskaż nam to na urządzeniu, które trzymam w prawej ręce. Im więcej robimy kroków,
tym mocniej mi lata w rąk. Czy dalej przechodzisz z nami? Czy? Mhm. Przypuszczam. 5, bardzo mocne 5, mega mocne 5 ciągle. Czy jest jakieś miejsce, w które chcesz nas zaprowadzić? Ciągła piątka, nie? Skończyła się? Mhm. Wskaż proszę tymi różdżkami, które trzymam w rękach, na miejsce, do którego powinniśmy się udać. Kiedy dojdziemy na miejsce, po prostu je ze sobą skrzyżuj. Lewo. Robimy to już prawie cały czarny dźwięky za prawo. W lewo. Gościu. Mhm. Patrz. Cały czas tam. Tam nas cały czas ciągnie, nie? Ale mi ciarki nie przeszły. Ja też. Czuję zimny normalnie taki, Powiew? jakby ktoś na mnie chuchał. Mhm. I to nie jest powiew, bo to jest takie... Patrz, 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 patrz. Nie jestem w stanie patrzeć. To miejsce. Chcesz, żebyśmy razem z Tobą byli w miejscu dla Ciebie ważnym. Tak? Czy możesz dać nam jakiś znak dotyczący Twojej obecności tutaj? Możesz to zrobić poprzez na przykład rzucenie jakimś kamyszkiem, stuknięcie w okno, w ścianę, w drzwi. Damy Ci teraz chwilę, żebyś mogła wywołać jakiekolwiek zdarzenie. My zachowamy przez minutę milczenie, będziesz miała... Krok. Słuchajcie, bardzo delikatne, mega delikatne. Czy w tym miejscu, w tym białym piecu, dalej znajduje się część Twojego dziecka?
Czy próbujesz zwrócić nam uwagę, żeby te prochy stąd zabrać? Czyli w formie sadzy. Czy resztę szczątek ktoś zabrał i pochował? Tak. Czy to jest to, co trzyma cię tutaj? Czy twoje dziecko już odeszło? Czyli duszy twojego dziecka już tutaj nie ma. Czy twoje dziecko było chrzczone? Czyli teoretycznie już nie miało grzechu pierworodnego, więc mogło udać się To dalej. też Nie? nie zależy, wiesz, kogo zapytasz, bo teologia klasyczna świętego Tomasza też mówiła, troszkę inaczej to rozróżniała, wiesz? Ale ogółem przyjęte jest to, że bez grzechu, że w ogóle jeśli dziecko nawet nie doczeka chrztu, to domniemuje się, że mu się odpuszcza po prostu, nie? Że cokolwiek odpuścicie, będzie odpuszczone, a co zatrzymacie, będzie zatrzymane, więc gdyby ktoś pytał, to te dusze idą do niego. Czyli do szczęśliwości z Bogiem, nie do jakiejś planety typu niebiańska skurwoala, żeby nie było niedomówień. Musiał to wtrącić, musiał. Tak. Dziękuję, pozdrawiam. Czy dalej boisz się nam pokazać? Czy wstydzisz się tego, jak wyglądasz? Mhm. Co jest? Wskaż proszę miejsce, w którym stoisz. Cały czas. To jest ten moment, kiedy wiesz, byliśmy tutaj, rozmawialiśmy, w ogóle nie miałem problemu z tym, żeby tu stać, nie? Albo tutaj w drzwiach nawet. I nie budziło to żadnej wątpliwości, ani żadnego takiego schematu strachu. Tutaj wiem, że ktoś puka na mnie za futrynę, nie? I kiedy tylko ja się chcę spojrzeć, to robi wszystko, żebym go nie zobaczył. Co jest? Nikt ich nie otworzył. Czekaj. Gdzie zdaje się, że delikatności już nie było. To nie były te drzwi na bank. Hubert? Tu nikogo nie ma. Żebyśmy poszli w kierunku piękna.
Nikt by nie zdążył, słyszelibyśmy pięknie. My już chyba nie jesteśmy tu mile widziani. Normalnie było słychać, że coś się przesunęło. To żebyśmy odeszli? Czy to spotkanie wywołało zbyt wiele bólu i zbyt wiele wspólnie przywołaliśmy? Czy jak damy Ci czas odpocząć, czy pozwolisz nam tutaj wrócić i spróbować pomóc Ci odejść z tego miejsca? Bardzo niepewne. Nie będziemy Cię wyganiać. Nie będziemy chcieli rozkazywać Ci odejść, ani zmuszać Cię różnego rodzaju egzorcyzmem. Będziemy chcieli się razem z Tobą pomodlić. Damy Ci czas, żebyś odpoczęła. Bardzo delikatne, bardzo nerwowe. Daj jeszcze raz. Czy to Ty poruszyłaś drzwiami? Czy był to człowiek? Olu, szybko. I bardzo mocno. Czy był to ktoś, z kim nie chcesz, żebyśmy się spotkali? Ale co to było za... Albo jakby ktoś normalnie mebel przesuwał. Aha. A... Trzasnął drzwiami. Czy to był dźwięk drzwi? Jeżeli to był dźwięk drzwi, skrzyżuj. Jeżeli to było mebel, rozkrzyżuj. Mebel. Przesunął mebel. Tak jak mówiłem, one są w dziwnych pozycjach. Czy ty musisz się ukrywać w tym momencie? Nie. Czyli ten byt tobie nie zagraża, tak? Tak. Dobrze, to najważniejsze. Słuchajcie, wrócimy tu za jakiś czas. Dzisiaj dostaliśmy wystarczająco dużo czasu, z tego co widzę. Aha. Korci mnie, żeby wrócić, ale jeśli coś, co jest rozmowne i opowiedziało nam swoją historię, nie chce, żebyśmy tam wracali, to uszanujmy to. Pozwoliła, żebyśmy wrócili za jakiś czas, więc wrócimy za jakiś czas. Czy życzysz sobie, żebyśmy zamknęli drzwi, jak były zamknięte? Hubert idzie zamknąć drzwi. Słyszę kroki na piętrze. Nie podchodźmy tam teraz. Czemu? Bardzo ciężka atmosfera przy samych drzwiach. Jakby to miejsce już nas odrzucało w tym momencie, nie? Jakby nie chciało, żebyśmy się tam w ogóle zbliżali. Klaudia? Co ty myślisz? No, było ciężkie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że tam jeszcze coś więcej się Czy możesz na koniec wskazać, ilu w sumie was tam jest? Za każdą osobę, za każdą duszę wskaż na to. Raz, Od teraz. raz, dwa, trzy. Czyli 3, tak? Tyle samo co nietoperzy, tak? Tak. Czy to zbieg okoliczności? Ale nietoperze lubią takie miejsca. Czy tutaj jeszcze stała się jakaś tragedia? Nie.
My odchodzimy. Zostańcie proszę tutaj, gdzie jesteście. Żadnemu z was lub żadnej z was nie wolno za nami podążać. Co jest, Klaudia? Ja nie wiem. Co jest? Z widem miałam po prostu, że firanka tam była, a Tam jej nie ma nie ma. firany. Ale mogłaś tego... Klaudia? A? Tam nie ma firany. Jak coś, trzymaj na razie mój Patrz. telefon. Tam nic nie ma. No, tam jest pusto. Więc jaką ty firanę tam widziałaś? A nie była to przypadkiem suknia? Podwójną. Tam nie ma firany, Klaudia. No dobra, już chodźmy może. Chcę zobaczyć, czy odchodzimy.